Okej, wylądowałem, jest godzina za 10:06. Lot przebiegł dosyć szybko, sprawnie, bezproblemowo. W każdym razie czekam na kolegę, który mnie lada moment odbierze. Odebrał mnie znajomy i tutaj mała niespodzianka. Odebrał mnie Łukasz wraz z jego narzeczoną. Jaki miły crossover. Spotykamy się ponownie na drugim końcu świata, na Filipinach. Okazało się, że mamy ten sam problem. Znowu. Generalnie dokumenty są legitne, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu urzędnicy filipińscy chcieliby stempelek z polskiej ambasady właśnie w tym celu. I też tak się złożyło, że ja mam wizytę dzisiaj o 10:20, a Łukasz ma zaraz po mnie, także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko załatwić. W przeciwnym razie nasze życie wisi na włosku. Tak może być. Tak. Szczerze, bardzo żałuję, że Emi nie mogła ze mną lecieć. Brakuje mi jej. Kurde, ja to nie mogę narzekać na nudę. Miał to być bardzo szybki strzał, jednodniowy pomiędzy Davao a Manilą. Dzisiaj wieczorem miałem wracać, a wylądowałem w Airbnb na 34. piętrze w Manili. Przy okazji pokażę Wam, jak mieszkanie wygląda. Mamy tutaj klimatyzację. Mamy tutaj dziurę na klimatyzację prowizorycznie zasłoniętą stropianem i telewizorem. Kto by tam się przejmował? To są takie fajne filipińskie smaczki. Jest i aneks kuchenny, salon, łazienka, nawet z pralką. Jest i też prysznic. O, takie rozwiązania bardzo lubię. Można sobie podmyć tyłek. Jest to znacznie wygodniejsze i znacznie bardziej higieniczne niż podcieranie się papierem toaletowym. Mamy też router z internetem i salon, a z tyłu jest i dwuosobowe łóżko i wszechstronna szafa. Brakuje tylko Emi. Jestem bardzo zmęczony i właściwie nie spałem od zeszłego dnia. I pewnie zastanawiacie się, jakim cudem znalazłem się w mieszkaniu w Manili, bo ja tego nie planowałem. Oryginalnie udaję się do ambasady RP i ja wcześniej miałem oczywiście umówioną wizytę. Te dokumenty miały być sprawdzone przez ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej, po czym miałem otrzymać według mojego uznania, według mojego widzimisię pieczątki z ambasady potwierdzające legitność dokumentów, które wcześniej wyciągnąłem z Polski. No i rzeczywiście pani w ambasadzie, bardzo miła, wszystkie dokumenty sprawdziła i okazało się, że wkradł się błąd w zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Zła pisownia
imienia i nazwiska. Ja sobie wcześniej z tego sprawy nie zdawałem i cały czas uczę się na swoich błędach. Chciałbym Wam powiedzieć, że mam za sobą już ślub z Filipinką, z tym, że był on bardzo dawno, wiele lat temu. Tak dawno, że nawet jeszcze ambasada Rzeczypospolitej Polskiej nie istniała w Manili. Najbliższa ambasada znajdowała się w Malezji, w Kuala Lumpur. Wcześniej po prostu było łatwiej. Urzędnicy z obu krajów, z Polski i z Filipin, nie byli przeszkoleni w pewnych aspektach. Oczywiście wcześniej taki papier mógł przejść z błędami, można było zawrzeć ślub i jak najbardziej taki ślub dało się zalegalizować. Dlatego w moim poprzednim ślubie nie miałem takich przygód, było to znacznie prostsze. Ale odkąd jest ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Filipinach, starają się postępować wedle litery prawa. Pewnie się zastanawiacie, gdzie był błąd w dokumentach, czy chodziło o apostil, czy może o coś innego. Okazało się, że błąd był w imieniu i nazwisku Emi. I na Filipinach imiona i nazwiska działają troszeczkę w inny sposób. Tam na Filipinach są, chyba to się nazywa matronimy. Każdy urodzony obywatel Filipin, oprócz tego, że posiada swoje nazwisko rodowe, posiada również nazwisko matki, które jest wpisywane w miejscu middle name. I pani w ambasadzie powiedziała, że 90% dokumentów, które ona otrzymuje z Polski, są według niej źle wypełnione. To jest ważne. Jak powinno być zapisane imię i nazwisko partnera z Filipin? Pani w ambasadzie powiedziała mi, że my po prostu musimy pominąć middle name. Wpisujemy imię lub imiona, middle name pomijamy i wpisujemy nazwisko rodowe, czy też ostatnie nazwisko. Cała filozofia. Dlaczego? Ano dlatego, że w Polsce middle name nie występuje, nie istnieje. Także wpisujemy tylko i wyłącznie imię i nazwisko. Pewnie zastanawiacie się, co się stało w mojej sytuacji i jak się potoczyły dalej moje losy, bo troszeczkę się przeraziłem sytuacją. Co ja w swojej sytuacji mogłem zrobić, skoro okazało się, że moje zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, było po prostu wydane z błędem. Pani z ambasady zaproponowała mi wyrobienie dokumentów od nowa. Cała operacja kosztowała mnie 6000 filipińskich pesos i powiedziała, że dokumenty będą najprawdopodobniej gotowe na jutro. Co bardzo ważne, dobrze mieć ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, jakie się ma, nawet dodatkowe, o których nie myślisz. Dlatego ja też sam uczę się na własnych błędach i staram się na swoim przykładzie Wam pokazywać. Postanowiłem zostać na noc w Manili. Pani z urzędu powiedziała, że dokumenty będą najprawdopodobniej na jutro. Co jeszcze? O właśnie, paszport partnerki, nie dowód tożsamości. Jeszcze tak się złożyło, że spotkałem się z Łukaszem, bo Łukasz też musiał się udać do ambasady i spotkaliśmy się razem. Łukasz mnie razem z jego
narzeczoną odebrał z lotniska i zjedliśmy sobie w Wendy's. I pewnie się zastanawiacie, czy Łukaszowi się udało. I muszę was niestety zmartwić. Łukaszowi się nie udało, pomimo silnych starań. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli się kochają, to wyzną się w garść i ogarną swoje sprawy. Znowu gadam głupoty. Wybaczcie mi, jestem bardzo zmęczony. Rany, co ja mówię? Daniel, skup się! Zapomniałem dodać, że jeżeli macie zamiar wziąć ślub z obywatelem Filipin, już lepiej dla własnego bezpieczeństwa zabezpieczyć się w ten oto sposób. Kurde, wypada mi wszystko. No zabezpieczyć się w ten sposób, żeby sobie wziąć dłuższy urlop. Nie przyjeżdżajcie na tydzień czy 2, bo możecie się nie wyrobić z czasem. Dzień dobry. Szykuję się do opuszczenia Airbnb i będę się kierować do ambasady, gdyż dostałem maila, że moje dokumenty do ślubu są gotowe do odbioru. Spało mi się nawet ok. Łóżko, muszę przyznać, bardzo wygodne. Aczkolwiek wieżowiec znajduje się przy bardzo gwarnej ulicy. I nie wiem na przykład, czy to jest kwestia szczelności okien, czy po prostu rzeczywiście jest tak gwarno. Leje na zewnątrz, a ja jestem kompletnie nieprzygotowany na tą ewentualność. Emi bez parasola nigdzie się nie ruszy, nawet jeśli w prognozie pogody nie zapowiadali deszczy. No kurczę, ja na przykład nie jestem z cukru. Miejsce, w którym się zadekowałem, nazywa się Avant. Jest to mniej więcej kilometr od samej ambasady, jakieś 15 minut drogi piechotą, ponieważ są takie korki, że szybciej ja tam dotrę właśnie grabem. Zobaczymy się po tym, jak odbiorę dokumenty z ambasady, a potem zawijam trampki z powrotem do Davao. Jestem już na lotnisku z powrotem. W ambasadzie wszystko załatwiłem, odebrałem poprawione dokumenty. Co cieszy, też chciałbym podziękować pani konsul z ambasady za to, że w godzinach wieczornych wyrobiła dla mnie ten dokument. Bardzo jestem pani wdzięczny, jeżeli pani to ogląda oczywiście. Troszeczkę Manila mnie przytłacza, mówiąc szczerze. No, tęsknię za Emi. Nie mogę się wręcz doczekać, kiedy wrócę do Davao z dobrymi wiadomościami, bo mamy progres, panie i panowie. Także jutro z samego rana będę się kierować do filipińskiego Urzędu Stanu Cywilnego, aplikując o marriage license. Trzymajcie kciuki za mnie. Bramka 118. Przygotowuję właśnie samolot, także dzieciak do mnie przyszedł i powiedział, że mam kawał dobrej kamery i się zapytał, gdzie się wybieram. Powiedziałem, że do Davao. Stwierdził, ja też. Jestem strasznie przemęczony, ponieważ te 2 ostatnie dni
dały mi się mocno we znaki. Do tego walczę jeszcze z jetlagiem, z dużą różnicą czasową. 7 godzin póki co, jeszcze mamy czas letni. Pogoda też w Manili nie zachwyciła i dosyć chłodno, nieco ponad 20 stopni. Tym razem lecę samolotem Airbus A330 Neo i przede wszystkim też w przyzwoitej cenie. Za lot do Davao zapłaciłem jakieś 30 funtów. I jest przede wszystkim bardzo dużo miejsca na lot.